Fundacja Outbox i Fundacja Verax prezentuje. Międzynarodowi aktywiści kontra sztuczna inteligencja. Jest wiele rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, ale nie dlatego, że jesteśmy głupi, ale dlatego, że jesteśmy zajęci. Technologia sama w sobie jest świetna. Jednak nie myślimy, co kryje się za technologią tak naprawdę, ponieważ wszystkie dane są gromadzone, ale czy naprawdę wiemy, dokąd trafiają? Tak naprawdę nie możesz wiedzieć, jakim innym agencjom lub innym firmom są udostępniane Twoje dane. Na przykład, to co mamy na naszych telefonach. Szukam dziś biletów lotniczych, ponieważ sprawdzałam bilet lotniczy dla kogoś z Holandii przylatującego późno. Powiedziałam mu, masz ten lot i możesz go zarezerwować. Wiem, że spóźnisz się na całą konferencję, ale przynajmniej będziesz wieczorem. Nadal będziesz mógł coś powiedzieć wieczorem na konferencji. A potem niedziela jest i tak dla nas najważniejsza, bo musimy przedyskutować, jak idziemy naprzód ze wszystkim. Więc sprawdzałam dla niego lota później. Pierwszą rzeczą, która pojawia się w moim telefonie, jest pytanie, czy chcesz zarezerwować pokój w hotelu? Słyszeliśmy to wiele razy. Jest to wygodne, ale jednocześnie jest to monitorowanie. Nie chcę, by wiedziano o mnie wszystko. I nie powinno być wstydem powiedzenie, dlaczego miałbyś wiedzieć o mnie wszystko? Ludzie często ci odpowiadają, ale że masz coś do ukrycia? Nie mam nic do ukrycia, ale dlaczego miałbyś być tym, który sprawdza, co robię? Więc jesteśmy tutaj, aby odebrać Matsa, uwielbiam go. Nawiasem mówiąc, jest moim skrzydłowym. Zrobiliśmy razem wiele rzeczy, wiele projektów. Jak podróż. Dobrze. Bez maski? Bez. W Danii mamy teraz małe wakacje. Jak długo? Myślę, że to potrwa całą zimę. Ponieważ wydaje mi się, że chcą teraz wdrożyć wszystkie cyfrowe rzeczy. Tak, ale czy naprawdę myślisz, że to znaczy, że nie zrobią nic w zimie? Im bardziej są bliscy wyparcia, tym większą recesję stworzą, im biedniejsi będziemy, tym lepiej. Myślisz, że ludzie w końcu po prostu powiedzą, dość tego? Myślę, że ludzie nie będą już słuchać o koronie. Zdają sobie sprawę, że ci ludzie po prostu zarabiają tyle pieniędzy na nas wszystkich, że to jest śmieszne. To jest rzecz, która wkurza mnie najbardziej. Nie ma znaczenia, co powiesz. Nawet jeśli mówisz prawdę. Jeśli nie pokazują tego w mediach głównego nurtu, to się nie przebierz. Będziesz dosłownie traktowany jak absolutny złoczyńca, a 4 lata później ktoś uzna to za prawdę. I co potem? Cisza. Arturo, z włoskiego. Arturo. Nie, Artura nazwałam ze względu na króla Artura, King Arthur. Jestem król Arthur. That's what he Exactly. said. Lancelot. Yes. Jestem król Arthur. W porządku. Occasionally not. Okay, one off. Ponieważ w Ameryce będzie 11 rano, podczas gdy tutaj będzie 5 wieczorem. 5 in the evening. Yeah, Siri. Siri, proszę mi powiedzieć, gdzie jest 11, kiedy? Ale nie wydaje mi się, aby Siri to wiedziała. This is fine. Tak działa mój mózg o północy, gdy cały dzień pracowałam za taksówkarza. Taxi driver. Sorry. This is so Będę głosem rozsądku. I każę ci powiedzieć dobranoc. Yeah, I need to, Tak, because I masz rację, muszę jechać i odebrać jeszcze kogoś rano. Chłopaki, proszę wyrzućcie ją do domu. pierwsza. I Chris. Max, you know where you're sleeping? Yeah.
Nie sądzę, że naszą rolą jako aktywistów, którzy wykonują wszystkie te prace przygotowawcze, jest stanie się liderami jak prezydent, premier, czy cokolwiek. Wiem, że ludzie chcą liderów, ale problem polega na tym, że bardzo często nie wiemy, kiedy przestać być liderem. I dlatego tworzymy dyktatury. Ludzie powinni mieć kogoś, kto wyjdzie, powie i poprowadzi przez sekundę, ale jest w stanie zrobić krok do tyłu, gdy tłum jest gotowy, ponieważ nie może stać z przodu. I to jest problem, jaki mamy. Myślę, że głównym zadaniem, przynajmniej dla mnie, jest łączenie ludzi ze sobą. Uzyskanie od nich i za ich pośrednictwem wglądu, a następnie pomoc, by iść do przodu. Oni sami mają to coś w sobie. To nie jest tak, że daję im cokolwiek, oni już to mają. To jak rośliny i woda. Roślina jest. Ziarno jest. Po prostu dajesz tę małą iskrę. I czy myślisz, że ludzie zrozumieli, że gra polega na pozbyciu się wszystkiego, co żyje? Cóż, zobaczymy, nadejdą ciężkie czasy. To bardzo interesujące, że wielu aktywistów boi się mówić o sztucznej inteligencji. Kiedy prosiłam ludzi, żeby przyjechali, niektórzy mówili, ale ja nie wiem nic o sztucznej inteligencji. Odpowiadałam, że to w porządku. Jeśli nie wiesz, to się dowiesz. Jesteś aktywistą. Musisz aktywnie uczyć się o rzeczach, które nadchodzą. Jeśli mówimy o wolności, sztuczna inteligencja to coś, co musimy zacząć tłumaczyć ludziom. Raz, dwa, trzy. James, słyszysz nas? Tak. Świetnie. Jesteśmy w trakcie rewolucji AI, której rozmiar jest naprawdę trudny do uchwycenia. Czy sztuczna inteligencja przynosi korzyści wszystkim w równym stopniu, czy tylko nielicznym? Czy tworzymy narzędzia do poprawy życia lub broń, aby je zniszczyć? Wszystko, co jest obecnie elektryczne, będzie miało dodaną inteligencję. Chodzi o to, że nie wiemy, co będzie się działo za 15 czy 20 lat. Jaki będzie wynik w ciągu 20 lat lub nawet 10 czy 5 lat tego, co dzieje się teraz. Technologia sprawiła, że mniej rozmawiamy z naszą rodziną, nawet z tymi, z którymi mieszkamy. Problem ze sztuczną inteligencją polega na tym, że będzie jej więcej. Więcej samotności. Pewnego rodzaju zombifikacja człowieka. Będzie mniej prawdziwego życia. Będziemy mieli do czynienia z całą epidemią ludzi całkowicie poza ich umysłami, ponieważ sztuczna inteligencja ma sposoby, aby dostać się do naszych umysłów i wszyscy o tym wiemy. Jest to więc ogromne zagrożenie zarówno dla naszego własnego zdrowia fizycznego, jak i zdrowia psychicznego. Życie w internecie to wiele obietnic dotyczących szybszego i większego działania. Ale po prostu oddalamy się od siebie. W zasadzie właśnie teraz to robimy, cofamy się. Wychodzimy poza prawdziwy świat, ponieważ to, co robi Metaverse, buduje cały ten równoległy wszechświat. Czy możecie uwierzyć, że ludzie kupują budynki na tych platformach, jakby to był prawdziwy budynek? I martwię się o młodych ludzi, ponieważ nie potrafią rozpoznać, co jest prawdziwe, a co nie. Ale gdyby ludzie byli bardziej związani z własnym ciałem, zrozumieliby to. Udowodniono, że IQ spada. Oddajemy moc telefonowi komórkowemu, ponieważ Google może odpowiedzieć na wszystko. Istnieje mała klasa 1%, której wolno się uczyć i myśleć samodzielnie. Studiować i dowiedzieć się, jakie są prawdziwe rozwiązania. Super elitarne szkoły uczą się trivium. Uczą się gramatyki, logiki i retoryki. A 99% populacji uczy się po prostu wykonywać rozkazy. Część tego systemu bestii ma za zadanie sprawić, żebyś poczuł się gorszy. Abyś poczuł się bezużyteczny. Przemysł techniczny ma wiele narzędzi, ponieważ wie wszystko o ludzkim mózgu. Może nie dosłownie wszystko, ale na pewno więcej niż my faktycznie wiemy dzisiaj o sobie. Używają więc wielu technik, które czynią nas, powiedziałabym, ofiarami. A jeśli się wzmocnimy, nie będziemy już ofiarami. Ponieważ używamy technologii zwanej sztucznymi sieciami neuronowymi, która z grubsza jest wzorowana na ludzkim mózgu, polega ona na dużych zbiorach danych. Problem z tymi wszystkimi danymi polega na tym, że ktoś musi je sprawdzić pod kątem stronniczości i rasizmu.
Robią to i używają takich programów, aby dawać ludziom kaucję w więzieniu w Ameryce. Wszystkie dane, które były wykorzystywane w algorytmie skazywania więźniów, miały 20 lub 30 lat. Ludzie o innym kolorze skóry i mniejszości byli umieszczani w więzieniach znacznie częściej i na dłuższe okresy niż ludzie biali. were put in jail a lot more often and for longer periods than white people. A komputer, program sztucznej inteligencji, którego używali, wymyślił odpowiedź, że, cóż, biali ludzie są mniej podatni na popełnianie przestępstw, więc damy im krótsze odsiadki i wypuścimy szybciej przestępców, którzy są biali. I tak samo jest z zatrudnieniem. Kiedy program AI skanował w Ameryce aplikacje ludzi poszukujących pracy, automatycznie odrzucał meksykańskie nazwiska. To dzieje się właśnie teraz. Amazon właśnie zabił algorytm zatrudniania ludzi, ponieważ był stronniczy wobec kobiet. Do 2030 roku 30% wszystkich miejsc pracy zostanie zajętych przez sztuczną inteligencję i automatyzację. Wszystko, co jest powtarzalne lub rutynowe, od pracy w fabryce po prowadzenie samochodów osobowych i ciężarowych, zostanie zautomatyzowane. Ludzie mogą zarobić dużo pieniędzy na tej automatyzacji, ale nikt tak naprawdę nie ma planu przekwalifikowania ludzi, którzy są zatrudnieni. Przeglądałem internet i zobaczyłem Ilona Muska, znacie go. Był na spotkaniu z szejkami. Mówił o stworzeniu dochodu płacy minimalnej. A szejkowie mówili, dlaczego powinniśmy płacić ludziom, którzy nie pracują. Elon Musk powiedział na tym spotkaniu, że tworzy zautomatyzowane ciężarówki. Będą gotowe za 18 miesięcy. To było ponad 2 lata temu. Prawdopodobnie to się zmieniło. Ludzie nie będą mogli zmienić pracy. Mówił, będziemy musieli ich utrzymywać. A dla mnie jedną z rzeczy jest jedno zdrowie. Myślę, że wiele osób zdaje sobie sprawę, że WHO chce wprowadzić program One Health i oczywiście ten program wygląda pięknie i wygląda dobrze dla planety. Jedna planeta, jedno zdrowie dla ludzi, jedno zdrowie dla zwierząt. Tak więc, chociaż wiemy, że tak się dzieje, jest w tym trochę więcej. Na przykład, nie będziesz potrzebował lekarza. Dlaczego miałbyś go potrzebować? Możesz mieć lekarza AI. Nie będzie to lekarz, który na razie zabierze ci pracę. To będzie twój bliźniak komputerowy, który będzie się uczyć podczas podejmowania decyzji przez ciebie, a następnie nauczy się podejmować lepsze decyzje i będzie mógł te informacje tobie lekarzowi dawać. Brzmi to tak, jakbyście otrzymali tę wspaniałą pomoc, program komputerowy czy cokolwiek innego, ale w rzeczywistości ten program w pewnym momencie będzie lepszy od ciebie, lekarza. Tak naprawdę nie chcę iść po porady do maszyny i nie chcę skanować palców, a właściwie nie chcę, aby maszyny miały moje dane medyczne. Dlaczego nie mogę mieć własnych danych medycznych? Może lepiej byłoby, gdybym to ja miała własne dane medyczne. Idę na przykład do lekarza i mówię, że to są moje dane medyczne, ale są na przykład na blockchainie, czy cokolwiek innego i zabieram je ze sobą, gdy wychodzę. Ale w tej chwili moje dane medyczne nie należą do mnie. Należą do na przykład NHS w Wielkiej Brytanii, czy NFZ w Polsce i nie wiem z kim zamierzają się nimi podzielić. Teoretycznie rzecz biorąc, istnieje ochrona danych, ale czy kiedykolwiek widziałeś, aby ktoś próbował dowiedzieć się, czy jego ochrona danych została naruszona? Potrzeba co najmniej 2 lat, aby to sprawdzić. W Wielkiej Brytanii nie możesz na przykład przepisać konkretnego leku, chyba że zaznaczysz określone pola na komputerze. Nawet jeśli wiesz, że ta osoba wymaga tego konkretnego leku, ale powiedzmy, że nie miała tego konkretnego skanu, który prawdopodobnie nie jest potrzebny. Jeśli lekarz nie może tego zaznaczyć, oznacza to, że nie możesz dostać tego leku, mimo iż lekarz wie, że jest to dokładnie lek, którego potrzebujesz. Powstaje więc dużo biurokracji. A teraz, jeśli masz lekarza sztuczna inteligencja, nie będzie on nawet wiedział, że jest to lek, który należy podać. Lekarz AI może być bardzo dobry. Nie mówię, że technologia nie jest dobra, przyspiesza proces w wielu rzeczach, ale jednocześnie istnieje wiele zagrożeń poprzez systemy, które są wprowadzane. Zabiera się podejmowanie decyzji prawdziwym ekspertom. Zabiera się tym, którzy naprawdę używają swojego mózgu i myślą jak i troszczą się o drugą osobę.
Tracimy wielu lekarzy, ponieważ nie zgadzają się z tym, co im się mówi, że muszą powiedzieć. Program ma algorytm stworzony przez, co wiemy, Big Pharma, przez ludzi, którzy chcą sprzedać nam konkretne leki. Mogę również powiedzieć, że wiele organizacji ma konflikty interesów. Mają ogromne konflikty interesów. Jeśli organizacja, która mówi ci, że będzie dbać o twoje zdrowie i bezpieczeństwo, zarabia wielkie pieniądze, to jest to konflikt interesów. Wszyscy patrzymy na WHO jak na organizację, która jest prawie jak rządowa, ale tak nie jest. To jest tylko ciało doradcze. Technicznie rzecz biorąc, ma nam dawać rady i możemy je przyjąć lub nie. Ale wyobrażasz sobie każdego, kto powiedziałby, och, cóż, nie zgadzam się z WHO, zostaną nazwani złoczyńcami. A jednak prawie połowa funduszy, które dostaje WHO, pochodzi od prywatnych korporacji. Dzisiejsze maszyny wojenne są zaprojektowane jak humanoidalne maszyny. Mogą mieć zaprogramowane twoje ruchy, główne ruchy części ciała człowieka. Więc ta maszyna strzela w 7 miejscach. Tam, gdzie mógłbyś być, tam, gdzie stoisz, gdzie możesz się poruszyć i gdzie możesz uciec. Są to maszyny, które zabijają bez potrzeby nadzoru przez człowieka. Nie mam wątpliwości, że są teraz poza fabrykami i na polach bitew. Czy widziałeś te małe drony z małym wybuchowym programem rozpoznawania twarzy? Gdyby chcieli nas wyeliminować, byłoby to tańsze niż wysłanie specjalnej jednostki. My w Ameryce używamy oprogramowania do rozpoznawania twarzy na naszej południowej granicy z Meksykiem. Ludzie są fotografowani i śledzeni. Używamy tego na lotniskach cały czas. Nie potrzebuję już dowodu osobistego, aby wsiąść do samolotu. Komputer patrzy na mnie i mówi, że jestem James Barrett i po prostu pozwala mi iść dalej. Wszędzie stawiają kamery monitorujące. To jest to coś, co wydawałoby się nie do pomyślenia 30 lat temu. Żaden aktywista, który tu przyleciał, nie miał kontroli paszportowej. Nawet z Wielkiej Brytanii. Przysięgam, że nigdy jeszcze nie leciałam do Polski bez sprawdzenia paszportu na granicy. Ale w Anglii, na mieszkańca, na osobę jest teraz więcej kamer w Anglii niż w Chinach. Nie ma znaczenia, kto ma więcej. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do inwigilacji na całym świecie. W Chinach obecnie mniejszość etniczna Ujgurów, jak zapewne wiecie, jest umieszczona w rozległym obozie liczącym około 1 miliona osób. I śledzą ich w całym kraju za pomocą oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Jest to narzędzie wykorzystywane do ucisku w inny sposób. Na przykład we Francji istnieje jakieś prawo, które mówi, że nie należy być prepersem ani kupować pewnych materiałów, co moim zdaniem jest całkowicie szalone. Ponieważ jeśli chcemy być prepersami, powinniśmy być w stanie się przygotować. Nie ma powodu, by tego zabraniać. Mówią też o karcie Visa Mastercard z możliwością śledzenia naszego śladu węglowego. Może to oznaczać, że po pewnym czasie, jeśli kupujesz zbyt dużo rzeczy, jesteś oznaczony jako preppers i prawdopodobnie wiesz za dużo, ponieważ dlaczego u licha miałbyś robić zapasy? Pewnego dnia, na przykład, pojawiłoby się prawo, które mówi, że możesz robić zakupy tylko 5 kilometrów od domu. Więc wychodzisz poza parametr 5 kilometrów i chcesz płacić kartą, ponieważ chciałeś wypić kawę, a maszyna mówi: nie jesteś w swoim rewirze. Nie możemy ci tego sprzedać. Nie ma limitu, dopóki go nie postawimy. Będzie pewien krok, który zrobimy teraz, ponieważ to wszystko dzieje się bardzo szybko i będzie za późno. I nie da się zawrócić. Więc jeśli się teraz zatrzymamy, musimy zadecydować to, o co zapytałeś, kim powinni być ludzie, którzy powinni to kontrolować i w jaki sposób. Największym zagrożeniem technologii jest człowiek, ponieważ ma kontrolę nad pójściem dalej, aby użyć jej dla dobra lub zła. Czy sztuczna inteligencja będzie w ciągu najbliższych 10 lat prawdziwą sztuczną inteligencją, czy też będzie to sztuczna inteligencja, gdzie ludzie, których obecnie mamy u władzy, będą odpowiedzialni za stworzenie algorytmów i nadzoru? Chodzi o to, kto kontroluje narzędzia. Gdybyśmy mieli sztuczną inteligencję open source, która byłaby całkowicie przejrzysta, może wszystko byłoby w porządku. Ale wszyscy wiemy, kto to finansuje i prawdopodobnie będzie używana do kontroli, jak to widzimy teraz. Możemy zobaczyć, co zrobił Facebook i Twitter.
Oni po prostu rażąco, po prostu złamali nasze konstytucje bez reperkusji. Jeśli tego nie powstrzymamy, to nie wygląda to zbyt dobrze dla AI, ponieważ oznacza to, że będziemy mieli po prostu więcej indoktrynacji i więcej cenzury, więcej bolszewizmu, więcej technokracji. Więc znowu, jak przejść od zaledwie wątpliwych zastosowań w sztucznej inteligencji do sztucznej inteligencji, które mogą przytłoczyć ludzkość? To może się wydarzyć przez ideę zwaną eksplozją inteligencji. Technologia naszymi ludzkimi rękami może zabić ludzkość. To komputery będą wyznaczać tempo wzrostu inteligencji, a nie my. I po raz pierwszy podzielimy planetę z czymś tysiące lub miliony razy bardziej inteligentnym niż my. Wrogo nastawiony AI mógłby robić takie rzeczy, jak hakowanie i rozbijanie naszych samochodów. Może zhakować i rozbić nasze reaktory jądrowe, zamknąć nasze systemy bankowe. Co najgorsze, może zhakować i rozbić naszą sieć elektryczną i wtedy nasza cywilizacja naprawdę przestałaby istnieć. Czy powinniśmy się bać możliwości, że jedna osoba przez sztuczną inteligencję może w pewnym sensie wpływać na świat w sposób, w jaki nigdy nie powinno to mieć miejsca? Absolutnie. Powiedziałbym, że do czasu, gdy komputery nie staną się mądrzejsze od ludzi, mamy wiele powodów do obaw ze strony jednostek. Nikt nie przeczytał 1,6 biliona słów, w których program Lambda został przeszkolony. Tam mogło być dużo rasistowskiej propagandy. Mogli mieć w programie Mein Kampf Hitlera, mogli mieć protokoły Syjonu, mogli tam wrzucić wszelkiego rodzaju nonsens, który wyjdzie później w jakimś zastosowaniu. W dłuższej perspektywie mamy dużą różnicę w stosunku do AI. Na razie nie widzę wyjścia. Chyba, że nie mamy już dostępu do komputerów i telefonów komórkowych. Ale to jest zbyt atrakcyjne. Cóż, wszyscy wiemy, że lubimy słodycze, lubimy przyjemne rzeczy i jest to bardzo atrakcyjne. To takie słodkie. A dla dzieci jest genialne. Jeśli powiesz im, że mogą zapłacić, przesuwając rękę na terminalu, pokochają to. I to jest problem. Ludzie nie są wystarczająco dorośli. Jesteśmy jak 5-latek, któremu dali kluczyki do auta. Zatrzymajmy się i powiedzmy, że mamy już wystarczająco dużo technologii. Nie możemy zatrzymać tego pociągu. Firmy zarabiają zbyt dużo pieniędzy. Co możemy zrobić? Mój pomysł był bardzo utopijny. By zainspirować ludzi do korzystania z technologii. Stworzyć nowy system dla siebie. Ale jest to bardzo trudne bez wystarczających zasobów ludzkich i finansowych, aby stworzyć coś, co będzie konkurować z Microsoftem, IBM, wszystkimi dużymi graczami. Więc teraz, w tej sytuacji, w której się znajdujemy, nie wiem, na jakim poziomie powinniśmy szukać rozwiązania. Krótka odpowiedź brzmi uregulowanie, wracanie do korzeni, do konstytucji, do praw człowieka. Zdecentralizowane społeczeństwo, jak to tylko możliwe, z jak najmniejszą ilością rządu, z jak najmniejszą ilością technokratów, jak to możliwe, oddanie ludziom jak największej władzy nad ich lokalnym życiem. Ludzie wiedzą najlepiej, co jest dla nich najlepsze, a nie jakiś technokrata w wielkim mieście. Niebezpieczeństwa nie tkwią bardziej w samej technologii, ponieważ doceniam to, że nam pomaga. Dzisiaj jesteśmy tu dzięki technologii. Ale bardziej martwię się o to, w czyje ręce włożyliśmy te systemy, ponieważ wiemy, że od 2 lat zwalczamy problem grabieżców władzy, którzy już chwycili się władzy, gdy już ją chwycili, zamierzają, jak sądzę, stworzyć coś bardzo niebezpiecznego. Co myślisz, że jest możliwe, że będzie? Że roboty zawładną ziemią. O, co będą takie roboty robić? Torturować ludzi. They're gonna torture people. Życie ludzkie jest bardzo cenne. Jest bardzo cenne. Jest cudem to, jak przychodzimy na ten świat, w jaki sposób ukazujemy się światu, nasze narodziny, to wszystko jest cenne. I w pewnym sensie rozumiem, że ludzie, którzy rządzą obecnie i wdrażają te wszystkie systemy, mówią, ratujemy i ulepszamy życie, ale czy na pewno? Nie jestem przekonana.
Bo jeśli twoimi narzędziami do przekonania mnie, że to co próbujesz zrobić, to twoje ratowanie świata, jest używanie strachu, poczucia winy i sprawienie, że czuję się okropnie, to nie jest to ratowanie świata. Twoim zadaniem jest edukować mnie wystarczająco dobrze, abym zrozumiała, co mówisz. A jeśli mam inne zdanie, to powinnam być w stanie powiedzieć, że moja opinia jest inna. A ty, masz podnieść moją świadomość do poziomu, w którym zrozumiem, dlaczego mówisz to co mówisz. Ale jeśli nawet nie chcesz ze mną usiąść i porozmawiać, i to jest to co zawsze było problemem, bo nie jesteśmy dopuszczani do mediów, nie wolno nam w nich być, to ewidentnie mamy problem. Nie ma znaczenia, jak rozsądnie brzmię, w oczach świata i mediów nie wolno mi nawet powiedzieć, słuchaj, to jest to kim jestem, to jest to co robię i to jest to co myślę, przeprowadźmy debatę bo ty myślisz tak a ja myślę inaczej. Na dzisiaj jak widać, nie ma opcji na dyskusję z ludźmi u góry, jest tylko ściana.